Witajcie na kanale Piesologii. Ja mam na imię Kasia, a to są Wektor i Haker. Dziś chciałabym powiedzieć kilka słów o tak zwanej teorii dominacji. Teoria dominacji nie jest w ogóle teorią naukową, ponieważ nie opisuje dobrze relacji pomiędzy psami, nie wyjaśnia przyczyn różnych psich zachowań, nie można też na jej podstawie wysnuwać jakichś wniosków odnośnie przyszłych zachowań psów. Ciężko jest też powiedzieć, kto stworzył tą teorię i kiedy ona dokładnie powstała. Nie jest więc to taka stricte teoria naukowa. Jest to raczej zbiór przekonań i wskazówek, jak wychowywać psy, jednak termin teoria dominacji zyskał sobie taką popularność, że będę go używać w tym odcinku w cudzysłowie. W Polsce największym popularyzatorem teorii dominacji był John Fisher, autor takich książek jak znana i bardzo popularna Okiem psa. Według teorii dominacji pies z człowiekiem tworzą stado na kształt watachy wilków i pies walczy tutaj z człowiekiem o przywództwo w hierarchii tego stada. Przejawami tej walki miały być takie psie zachowania jak ciągnięcie na smyczy, wchodzenie na meble, na łóżko właściciela, czy przepychanie się w drzwiach, kiedy pies chce wyjść pierwszy na spacer. Takie podejście do szkolenia psów cieszyło się sporą popularnością już od końca II wojny światowej i nie ma się tutaj czemu dziwić, ponieważ większość tych szkoleniowców pochodziła właśnie z wojska i takie pojęcia jak dyscyplina czy hierarchia nie były im obce. Teorie dominacji wzmocniły przeprowadzone w latach 40. badania na wilkach. Trzeba jednak nadmienić, że nie były to wolno żyjące wilki. Były to wilki sprowadzone z bardzo różnych ogrodów zoologicznych, niespokrewnione ze sobą i trzymane w niewoli. Nie ma więc co się dziwić, że zachowały się inaczej niż wolno żyjące wilki, no i zupełnie inaczej niż nasze domowe psy. Badania przeprowadzone później na wilkach żyjących na wolności pokazały, że nie walczą one ze sobą w jakiś zajadły sposób o przywództwo w stadzie, wręcz przeciwnie, tworzą takie struktury rodzinne i wzajemnie wspierają się, żeby przetrwać. Teoria dominacji jest dla nas bardzo wygodna i stała się popularna dlatego, że jednym prostym zdaniem tłumaczy wszystkie niepożądane zachowania psów. Psy zachowują się źle, ponieważ chcą nas zdominować. Wystarczy tylko pokazać im, gdzie jest ich miejsce, stać się samcem alfa i wszystkie problemy z zachowaniem psa znikną. Niestety dla wielu opiekunów teoria dominacji jest wzmocnieniem ich pozycji i uzasadnia używanie przemocy wobec psów. Obecnie wiemy już, że psychika psia jest dużo bardziej skomplikowana niż nam się pierwotnie wydawało i teoria dominacji została już dawno obalona. Przede wszystkim błędem jest przenoszenie zachowań wilków, czy to dziko żyjących, czy żyjących w niewoli, na zachowania naszych domowych psów. Psy przez tysiące lat były przez nas udomawiane, przez wiele lat były też hodowane przez nas w jakimś konkretnym celu, selekcjonowane. W związku z tym ich zachowania w znaczący sposób różnią się od zachowań prezentowanych przez wilki. Po drugie, ludzie z psami nie tworzą stada. Jesteśmy dwoma zupełnie różnymi gatunkami, nie rozmnażamy się ze sobą, nie tworzymy razem stada. Zresztą najnowsze badania pokazały, że psy nie są zwierzętami stadnymi, tylko raczej socjalnymi. Teoria dominacji została obalona już jakiś czas temu. Sam John Fisher zresztą wycofał się z tej teorii. Pod wpływem najnowszych badań po prostu zmienił zdanie i wiedział, że jego dotychczasowe przekonania były po prostu błędne. W ostatnim czasie, jak grzyby po deszczu, wyrastają kolejne szkoły, które używają tylko tak zwanych pozytywnych metod szkoleniowych i trenerzy, którzy pracują w tych szkołach, zwykle w ogóle nie używają pojęcia dominacji, ponieważ kojarzy się ono właśnie z tą obaloną już starą i przebrzmiałą teorią dominacji. Jednak dominacja rozumiana jako asymetryczny, wielokrotnie powtarzany wynik rywalizacji o zasoby jak najbardziej istnieje. Dla psów zasoby są niezwykle ważne i potrafią one rzeczywiście ostro o nie rywalizować. Jeżeli więc jeden pies zabiera drugiemu kość, to można powiedzieć, że taka relacja pomiędzy psami jest oparta właśnie o dominację. Ciężko jest jednak nazwać tego psa, który zabrał kość, dominantem, ponieważ w innej sytuacji może on się zachować po prostu zupełnie inaczej. Wszystko zależy tutaj od osobnika i od jego doświadczeń z innymi psami, od jego umiejętności socjalnych itd. Dlatego termin dominacja lepiej zostawić sobie właśnie na określenie relacji pomiędzy dwoma psami. Natomiast jeżeli mamy bardzo pewnego siebie osobnika, można go po prostu nazwać osobnikiem asertywnym. Natomiast
Nie mylmy pojęcia dominacja z teorią dominacji i nie próbujmy tłumaczyć w ten sposób wszystkich psich zachowań. Wielu zwolenników tzw. teorii dominacji uważa, że jest to najlepsza teoria na świecie, ponieważ zastosowali kilka prostych zasad i ich pies od razu zaczął się lepiej zachowywać. Prawda jest jednak taka, że poprawa zachowania psa nie wynika z tego, że teoria dominacji działa, tylko z tego, że ktoś wprowadził zasady i zaczął konsekwentnie ich przestrzegać. To jest rzeczywiście podstawa dobrego wychowania każdego psa. Psy lubią mieć wyznaczone zasady, czują się bezpiecznie w takim świecie, który właśnie jest przewidywalny, bezpieczny, który rządzi się jasnymi zasadami. Tak jak mówiłam wcześniej, teoria dominacji usprawiedliwia używanie przemocy wobec zwierząt. Wiele osób uważa, że jeżeli stosuje jakieś metody awersyjne, to pies od razu się ich słucha. I oczywiście zastraszony pies, który boi się nas i chce uniknąć kary, będzie bardziej posłuszny. Pytanie jednak, czy jest to taka relacja, którą chcemy z psem budować. Dodatkowo, stosując metody awersyjne, musimy liczyć się z tym, że pies może przekierować na nas swoją agresję. Mogą pojawić się też inne problemy, takie jak wyuczona bezradność czy depresja. Tylko od nas zależy, czy będziemy budować relacje z psem opartym właśnie o przemoc i zastraszanie, czy jednak wolimy typ relacji oparty na komunikacji i wzajemnym zaufaniu oraz zrozumieniu. Jeżeli ten odcinek był dla Was przydatny, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zaglądajcie też na blog Piesologii i do zobaczenia.